Wreszcie jesteśmy w stanie porównać wymowę źródeł archeologicznych ze źródłami pisanymi. Zaczyna się prawdziwa historia. Pierwszy lud znany z imienia, który przeszedł przez ziemie polskie z północy, to są Bastarnowie. Wiedzieliśmy o tym ze źródeł antycznych, że wywodzą się gdzieś z południowej Skandynawii. Prawdopodobnie Jutlandia, być może południe dzisiejszej Szwecji. I potem źródła opisują ich obecność w delcie Dunaju na pobrzeżu Morza Czarnego. Zagadką archeologiczną było zawsze, którędy szli. I tu się Lubelszczyzna okazała tym ogniwem brakującym w łańcuchu, bo odkryliśmy ślady, które znakomicie pasowały do obrazu archeologicznego pozostawionego przez Bastarnów na terenie dzisiejszej Jutlandii. I tak zaczęła się historia i opowieść o Bastarnach w naszym regionie. Osiedlili się we wschodniej Lubelszczyźnie. Kotlina Hrubieszowska stała się dla nich najważniejszą częścią do zagospodarowania i tutaj nie ma zdziwienia. Jest to region, który jest genialnie położony geograficznie, w połowie drogi między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Tam się krzyżują wszelkie szlaki komunikacyjne i handlowe, właściwie od zarania ludzkości. Natomiast zachodnia Lubelszczyzna zainteresowała ich z innego względu. Mianowicie, nie wiedzieć dlaczego, na południu Wyżyny Lubelskiej, w Lasach Janowskich założyli święte miejsce, tak by trzeba powiedzieć. Wyniesienie wśród bagien, 20 hektarów, które podzielili sobie na dwie części i odbywały się tam coroczne rytuały, pewnie o znaczeniu jakimś takim religijnym, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Wiemy natomiast, że część przybyłej na te uroczystości ludności to byli wojownicy i oni na południowej części tego wyniesienia odbywali swoje rytuały. Zostawały po nich porzucone tarcze, zatknięte w ziemię miecze, zatknięte w ziemię włócznie. Tarcze sugerują, że chyba odbywano na nich jakieś tańce. Północna część zarezerwowana była, my to nazywamy dla rolników, ponieważ tam znajdujemy ogromną ilość narzędzi rolniczych. Sierpy, półkoski, ciosła to były niezbędne dla przysposabiania nowych pól, dla karczunku. Między tą strefą jest strefa, którą ja osobiście uważam za taką strefę przyjaźni, bo tam znajdujemy rozdeptane naczynia, jakieś ślady po ogniskach, po paleniskach. Pewnie kiedy kończono rytuały w tych dwóch strefach, to tam spotykała się ta ludność i dopełniała tej przyjemniejszej części rytuału. Wandalowie to jest też lud pochodzenia skandynawskiego, który pojawił się na ziemiach polskich około końca III wieku przed narodzeniem Chrystusa. Wandalowie rozwijali się między Wisłą i Odrą i nagle ten wschód zaczął być dla nich interesujący. Ciekawe jest, że do momentu osłabienia osadnictwa bastarniańskiego ich ślady na wschód od Wisły są, powiedziałbym, mikre.
bariera ta musiała być na tyle silna i na tyle duży respekt do bastardów, że na przykład na Lubelszczyźnie z tego czasu, kiedy Bastarnowie zajmowali wschodnią część naszego regionu, mamy tylko jedno miejsce, jedno skupienie osiedli i cmentarzysk wandalskich nad Dolnym Wieprzem po północnej stronie doliny. Przyjechaliśmy tam do Sobieszyna, otworzyliśmy pierwszy wykop i już w warstwie kulturowej nawet jeszcze nie doszliśmy do całej tej infrastruktury osady, czyli do różnego rodzaju jam zasobowych, śmietniskowych, ziemianek, ale już w warstwie kulturowej, czyli na ówczesnej powierzchni użytkowej tej osady znaleźliśmy mnóstwo tego typu ceramiki. Wiedzieliśmy, jesteśmy w domu. Typowa ceramika z II-I wieku przed naszą erą. Sobieszyn jest chyba największą osadą w całej tej strefie. Być może pełni funkcję osady centralnej, wokół której jakieś inne osady i cmentarzyska powstawały. Na pewno najdłużej funkcjonujące, bo mamy tam nieprzerwane osadnictwo od II wieku przed naszą erą, aż właśnie do tego momentu, kiedy te ludy germańskie ruszyły na południe. Zostawiły też osadę m.in. w Sobieszynie. Mamy tam ślady metalurgii. Mamy całe baterie pieców ustawianych po 2 albo po 3 w rzędzie, gdzie produkowali to żelazo. Mając żelazo, stali się w okresie rzymskim, czyli w czasach po Bastarnach, potęgą kulturową, której się potrafili przeciwstawić tylko Goci. I ich udział w polityce ówczesnego świata był wielce znaczący. Właściwie brali udział w każdych konfliktach. Na przykład w Zubowicach, we wschodniej Lubelszczyźnie został odkryty grób, który my nazywamy grobem, powiedzmy, wodza księcia wandalskiego. O tyle efektowny, że jego prochy złożono w bezcennym naczyniu wykonanym z brązu, które pochodzi gdzieś tam z Galii, czyli absolutnie coś nieprawdopodobnego. U Germanów w tym czasie te naczynia miały zupełnie inną rolę. Nikt się absolutnie nie odważył w czymś takim gotować, czy w ogóle używać. Te naczynia pełniły rolę symboli prestiżu i znaczenia. I między innymi w tego typu naczyniach byli chowani najznaczniejsi przedstawiciele lokalnych społeczności. Szczególnie dzielnych wojowników czy jakichś wodzów, przywódców chowano, oczywiście spalonych w tego typu kotłach brązowych albo wiadrach. Oczywiście z ich uzbrojeniem, z osobistym wyposażeniem. Czasami to dawano jeszcze do tego jakieś inne dary grobowe. Sam rodzaj tego obrządku mówi nam jednoznacznie, tam został pochowany jakiś przedstawiciel ówczesnej elity. Naprawdę osobnik o wysokiej pozycji. Pewnie padł w konfrontacji z Bastarnami. Bo wydaje się, że ta migracja wandalska musiała napotkać na jakieś problemy. Mamy tu silne skupisko nad Dolnym Wieprzem, później punktowo kilka mniejszych lub większych osad albo jakichś drobnych znalezisk idących na ukos przez Lubelszczyznę wzdłuż Wieprza na Kotlinach Rubieszowską i Obrzeża, ale aż do końcówki II wieku, początków I wieku nie mamy tych w cudzysłowie wandalskich materiałów ze wschodniej Lubelszczyzny. Tak jakby coś ich tam zatrzymało. Ze strony bastarniańskiej mamy dużo osad. I to są duże osady. Ze strony tej wandalskiej, po wschodniej stronie Wisły, to są małe osady i malutkie cmentarzyska. I to jest cała podstawa tej archeologicznej spekulacji mówiącej o tym respekcie, jaki Wandalowie mieli do Bastarnów.
czy też wytłumaczenia, dlaczego Wandalowie nie odbili terytorium wschodniej Lubelszczyzny z rąk bastarniańskich, co się wydawało logiczne, no bo przecież chcieli do tego Eldorado, chcieli nad Morze Czarne, a droga wiodła przez wschodnią Lubelszczyznę. To jest jedna z większych zagadek i piękniejszych zagadek w ogóle archeologii czekających na rozwiązanie i to jest pole do popisu dla następnych pokoleń archeologów.